Dzień dobry ponownie, z tej strony Mateusz Lech. Przejąłem kanał od Pawła już całkowicie w tym tygodniu, popołudnia wszystkie moje. Tym razem moim gościem Maciej Korowaj. Witam Ciebie serdecznie. Witam serdecznie Ciebie, Mateusz. Paweł gdzieś kursuje, coś załatwia, a my nagrywamy i sobie rozmawiamy z bardzo ciekawymi gośćmi. Jak widzicie, codziennie coś ciekawego się pojawia i dla tych, którzy Maćka nie znają, ja pozwolę sobie przeczytać jego takie resume z portalu Defense24. Podpułkownik rezerwy, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia Stefana Czarneckiego w Poznaniu, specjalność dowodzenie pododdziałami czołgów, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Akademii Obrony Narodowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodową służbę pełnił m.in. w jednostkach 1. Dywizji Zmechanizowanej, 11. Dywizji Kawalerii Pancernej oraz instytucji centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej, analityk specjalizujący się w zagadnieniach bezpieczeństwa oraz taktyce operacji, strategii Białorusi, Rosji i Ukrainy. No i pewnie jeszcze kilka innych rzeczy, o których mówiłeś lub nie możesz powiedzieć. No i hobbystycznie też lubisz sobie pisać. Tak, różne rzeczy sobie tam piszę, ale przede wszystkim różne rzeczy czytam, bo najpierw trzeba czytać, żeby coś napisać, więc i obserwować, cały czas się rozwijać, nie spoczywać na laurach. Mimo że już emeryt, to jednak aktywnie wspierający tutaj brać analityczną, z ludzi, którzy zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Tutaj biorę Was za przyjaciół, jesteście moim takim ekonomicznym ramieniem, które bada te obszary, które mnie interesują i z Was tutaj sporo czerpię. Także tutaj jest synergia, wzajemne dyskusje, nie zawsze się zgadzamy, ale potrafimy ze sobą dyskutować, więc tego typu działalność prowadzę i mam nadzieję, że też tutaj w jakiś sposób jest przez Was i Państwa doceniana. Oczywiście, że doceniana. Ludzie bardzo chętnie oglądali Twój poprzedni maraton wywiadowy, który trwał niemal 3 godziny z Pawłem. Ja obiecuję, dzisiaj nie będę Cię tak maltretował tak długo i postaramy się wyrobić szybciej. I spotkaliśmy się, gdy byłem w Warszawie, mieliśmy takie spotkanie, był Łukasz Kobierski, Paweł Jeżowski oraz Ty i sobie rozmawialiśmy, co możemy nagrać. I ja zadawałem Ci pytania i Ty mówisz, tego nie mogę mówić. Później o coś innego i mówisz, tego nie mogę mówić. To też jest tajne. No tu tego nie mogę jeszcze mówić. No i w końcu, koniec końców, doszliśmy do materiału, który ja bym mógł Cię zapytać, Ty byś mógł opowiedzieć, a jednocześnie ja bym mniej więcej wiedział, o czym Ty mówisz, bo nasi widzowie doskonale wiedzą, że ja, jeżeli chodzi o uzbrojenie, o taktyki wojskowe, to się nie za bardzo znam i tu trzeba to jasno powiedzieć. Natomiast wspomniałeś o bardzo ciekawym materiale na temat tego, jak Putin trzyma w ryzach swoich oligarchów, ma specjalne, jak to nazwać, ugrupowanie, oddziały, które mu w tym pomagają. Jednostki specjalne, to przyjmuje się szeroko rozumiane jednostki specjalne, tak zwane SOF. W Rosji jest to bardzo rozbudowane i czasami mieszane pojęcie. On nie jest tak klarowne, na przykład jak to jest na Zachodzie, co jest jednostką specjalną, gdzie, jakie zadania. W Rosji jest tego multum, czasami mieszane, czasami do jednych łatkę się przykleja innych. Natomiast jest to bardzo ważny czynnik wpływający zarówno na działania bojowe, na działania wojenne, ale też na sferę tą polityczno-gospodarczą, czyli w obszarze w zasadzie każdym tego państwa. Jednostki specjalne Federacji Rosyjskiej to są długie ramiona Kremla, które po prostu ogarniają i łapią te zagrożenia, które spływają właśnie na włodarzy
i rezydentów Pałacu Senackiego. Okej, czyli jest kilka takich jednostek i każda podlega komuś innemu, tak? Podejrzewam, że są jednostki, które podlegają, nie wiem, Szojgu, są jednostki, które podlegają bezpośrednio Putinowi. Chcesz powiedzieć, że to są różne jednostki, różnym osobom podlegają i one mają różne kompetencje? Tak, słuchaj, no tam jednostki specjalne w Federacji Rosyjskiej w zasadzie to trzeba brać jeszcze z czasów prehistorycznych czy radzieckich, kiedy one się tworzyły. I trzeba też pamiętać, że tak, gdzie są jednostki specjalne w Federacji Rosyjskiej? No to na samym początku mówimy o GRU, czyli wywiadzie wojskowym. Siły powietrzno-desantowe mają też swoje jednostki specjalne. Siły strategiczne, czyli wojska strategiczne też mają swoje jednostki specjalne przygotowane do ochrony obiektów, pod tym względem bardziej te defensywne. Marynarka wojenna ma swoje jednostki specjalne, istnieją jednostki specjalne FSB, istnieją jednostki specjalne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale też i Gwardii Rosyjskiej. Nawet są jednostki specjalne Federalnej Służby Więziennej, też bardzo, bardzo ważne do funkcjonowania, ponieważ tych więzień jest trochę, bunty w Rosji w więzieniach się zdarzają i do tego są specjalne jednostki, w zasadzie bardzo, bardzo skuteczne w tym, co robią, więc tutaj też jest bardzo ważna struktura. Są jednostki specjalne w FSB, bo trzeba pamiętać, że w FSB oprócz tego, że to jest służba bezpieczeństwa, to także ma pod sobą służbę graniczną. FSB jest, służba graniczna jest odnogą FSB. W tej służbie granicznej jest jeszcze specjalistyczne jednostki. Więc jakbyś sobie tak sobie policzył, tych jednostek specjalnych, takich typowo SOF-u, jest bardzo dużo. Z tym, że nie każda jednostka jest traktowana przez Rosjan jako taka specjalna, bo też są jednostki, które podlegają pod dowództwo sił specjalnych i jest też specjalna jednostka, która podlega bezpośrednio pod Putina. Jest to jednostka specjalnego przeznaczenia Seneż. Ona często jest mylona z dowództwem operacji specjalnych i też się mówi, że to jest Seneż, ale to są dwie różne obszary. Jedynym wspólnym obszarem jest to, że wychodzą z jednego pnia i mają niedaleko swojej siedziby, więc dlatego są czasami mylone, że dowództwo operacji specjalnych Seneż. A tak naprawdę Seneż jest inną jednostką, która bezpośrednio podlega pod Putina i ona ma bardzo specyficzne zadania. Więc tutaj tych jednostek specjalnych jest bardzo dużo. Czyli jeżeli mówimy o tym Seneżu, to oni raportują i wykonują polecenia tylko Putina? Jak to wygląda? W sensie, bo rozumiem, że każda jednostka specjalna ma swojego dowódcę, kogoś, kto mówi im, wy robicie to, a tego nie wolno wam robić i tak dalej. Czy ten Seneż raportuje, podlega tylko Putinowi, on tam dzwoni i mówi, wy tego tam zdyscyplinujcie albo coś takiego? Słuchaj, jak to w zasadzie działa? W zasadzie są takie trzy ośrodki, takie zarządzanie jednostkami specjalnymi. Czyli to jest Centrum Specjalnego Przeznaczenia Seneż, jest też Ośrodek Specjalnego Przeznaczenia Kubianka 2 i Centrum 561. I to są w tych jakby trzech ośrodkach funkcjonują służby specjalne. Jeżeli chodzi o Kubiankę i Centrum 561, to one bezpośrednio podlegają pod te dowództwo operacji specjalnych. Natomiast Seneż jest taką hybrydą. Ona więcej zadań realizuje bezpośrednio z Kremla niż z dowództwa. Więc tak mniej więcej, oczywiście tutaj są dużo poszlak, bo to nie jest tak, że sobie gdzieś znajdziesz kwestie związane z przynależnością. Różne źródła różnie o tym mówią,
Więc tutaj trzeba o tym pamiętać, że nawet to, co teraz mówię, to jest pewien obraz, który ja interpretuję i tutaj wskazuję. Czyli oni są tak tajni, że w sumie nie wiadomo nawet, jak wygląda ich struktura i co należy do ich zadań? Znaczy, struktura mniej więcej jest bardziej na domysłach oparta, natomiast co do zadań, to jest jednostka taka, mówimy o Senerzu, to jest jednostka taka, która ma takie hybrydowe działanie i jako jednostki specjalne typowo SOF-u, ale też ma swoich analityków, ma swój wywiad, ma swoje zasoby obiektów legendowanych, mogą tworzyć dokumentację legendową, mogą prowadzić działania takie na pograniczu wywiadu, terroryzmu i działań specjalnych. To jest tego typu działania. Ich nie jest dużo, to jest bardzo drogi zasób. Putin wykorzystuje to do bardzo specyficznych działań. Zazwyczaj, jeśli nie słychać o jakichś działaniach i są skuteczne, to jest robiono to przez Senerz. I tak to wygląda. Oczywiście służby specjalne jak FSB, SWR, GRU ma swoje też jednostki specjalne, też robią różne operacje kinetyczne lub rozpoznawcze, natomiast Senerz jakby jest tym bezpośrednim mieczem Putina, bo to on potrafi go wykorzystać nawet we wewnętrznych rozgrywkach w stosunku właśnie do tych swoich niekarnych oligarchów, bo trzeba pamiętać, że Putin ma też jednostki specjalne w innych instytucjach, ale te jednostki w innych instytucjach też zależą od szefów tych instytucji w jakiś sposób. No właśnie. Więc musi mieć coś nad tym, żeby odpowiednio reagować i ten właśnie... To jest jednostka specjalna, która ma za zadanie ewentualnie interweniować i przeprowadzać jakieś operacje w tych innych jednostkach specjalnych, że oni mogą, infiltrować, donosić Putinowi, na jakiej to zasadzie, jak w ogóle się szkoli takich agentów, czy jak ich nazwać, tych służb specjalnych, to co będą? Ogólnie rzecz biorąc, do jednostek specjalnych Federacji Rosyjskiej mogą być przyjmowani żołnierze, którzy już mają doświadczenie bojowe z innych służb, czyli w wojskach powietrzno-desantowych, piechocie morskiej, i oni wtedy są kierowani do takiego ośrodka szkoleniowego. On właśnie jest, można powiedzieć, że to jest jednostka bojowa 92154, numer jednostki wojskowej, i to właśnie tam się szkolą w centrum właśnie w Senerzu. Bo to jest nazwisko, Senerz to jest nazwa miejscowości tak naprawdę, dlatego tak nie wiemy, jak dokładnie nazwa jest tej jednostki, bo nigdy nie została ujawniona, więc od nazwy, gdzie mniej więcej się siedziba jest, gdzie ci nowi rekruci przychodzą, też tego tak to nazywamy. Czyli jednostka jest tak tajna, że oficjalnie nazwy nie znamy. Aha, okej, dobra. To jest taka, robocza nazwa. Rosjanie na nią jeszcze wołają słoneczniki, także bo tam, bo też to jest taka potoczna ich nazwa, gdzie to się mieści. Oczywiście jest jeszcze centrum... Od czego ta nazwa słonecznika? Jeszcze jest centrum szkolenia w Klubiance, to jest jednostka wojskowa 01355, tam też robią szkolenia, ale do innych jednostek specjalnych. Podobna struktura, no także jest jak w Senerzu, czyli jest część szkolna, część bojowa, no i jeszcze są ośrodki morskie, na przykład w Sewastopolu centrum, to jest jednostka wojskowa 00317, więc tam też są realizowane szkolenie dla tego komponentu bardziej wodnego. I to jest takie, co można jakby złapać. Poza tym, jak już ktoś wchodzi w ten system i rozchodzą się te elementy, no to
no to już trudniej złapać, jak ten wygląda. Oczywiście jest specnaz jeszcze, to też swoją drogą, ale to już są działania typowo już takie frontowe, takie taktyczne, operacyjne, bardziej pod względem wojskowym. My mówimy o tych jednostkach specjalnych poza tymi takimi troszeczkę strukturami typowo militarnymi, a działającymi gdzieś na pograniczu wywiadu, terroryzmu i działań bojowych, sabotażu, morderstw, innych takich elementów. I to są już jednostki specjalne gdzieś wchodzące w obszar służb specjalnych, tak? Ale bardziej w tym obszarze kinetycznym. Okej, a skąd ta nazwa Słoneczniki w takim razie? Bo Senesz to od miejscowości, a Słoneczniki od czego? Słoneczniki to też jest nazwa miejscowości, od bazy, gdzie funkcjonowano. Też to jest właśnie też, funkcjonują pewne takie nazwy, które czasami wyglądają bardzo dziwnie, ale to tak wiesz, jest... Wiesz, bo Słoneczniki kojarzą się z Ukrainą w tym momencie, tak. Dlatego ja się tak zastanawiałem. No ale Słoneczniki jeszcze funkcjonowały za czasów ZSRR, wiesz, tutaj wiesz. Tu taką ciekawostkę ci powiem, że pierwszym szefem tego dowództwa operacji specjalnych był nie kto inny jak Dunin. Dunin był twórcą całego. Nie wiem tutaj, czy nasi słuchacze i oglądacze wiedzą. Dunin jest bardzo ciekawą postacią. Jest byłym ochroniarzem, można powiedzieć, Putina, ale nie takim zwykłym siłowym, bo to jest bardzo inteligentny facet, zajmował się łącznością specjalną, był w zasadzie na każdym stanowisku, w każdej służbie specjalnej w Federacji Rosyjskiej, nawet w tej wojskowej, i był dowódcą i twórcą właśnie Centrum Operacji Specjalnej, gdzie jest koordynowane działanie wszystkich jednostek specjalnych poza Senerzem i Słonecznikami, czyli poza tym, znaczy te są, tak jak mówiłem, bezpośrednio Putynowe, ale to jakby Dunin to wszystko w 2000 bodajże 6, tylko spojrzę od kiedy był on szefem, na pewno przed aneksją Krymu. A jeżeli dobrze rozumiem, to Słoneczniki, Senesz, to mówimy o tych samych ludziach, tylko te nazwy są takie zamienne, czy to są dwie różne, wiesz, siły, które są szkolone i tak dalej? Jak to wygląda? Wiesz, Senesz, ta jednostka funkcjonuje w zasadzie, można powiedzieć, od lat 90., bo jeszcze działała na północnym Kaukazie w trakcie wojen czeczeńskich i tutaj jest rodowód tej jednostki tak naprawdę. Tam powstała pierwsza kompania kadrowa, oficerska, bo tak oni się to nazywało, że z oficerów, którzy właśnie realizowali działanie w strefie konfliktu czeczeńskiego i tam to wszystko działało. Podobno Senesz Słoneczniki do tej pory posiada bazę na Kaukazie Północnym jeszcze z tamtego okresu i wykorzystuje też te zasoby, które tam ma do swoich działań, ale też jest po to, żeby pilnować innego wataszkę tam w tym terenie, żeby się nie rozrósł, bo wiesz, jednostki specjalne, właśnie te przy Putinie, no są po to, żeby robić porządek z swoimi zasobami. Mówię tutaj o Kadyrowie i Czeczenii. No przecież jakby Kadyrow nie miał miecza nad sobą, no to pewnie by się trochę bardziej rozbestwił, znając jego usposobienie. Więc czyli tutaj... to na przykład, że on próbuje jakichś tam ruchów, to przyjeżdżają, nazwijmy ich Słoneczniki i mówią nie, spokojnie. Nie, Słoneczniki nie przyjeżdżają. Jak już Słoneczniki przyjeżdżają, to już jest po zabawie, tak? Aha, okej. To wiesz, tam nie, to nie jest tak, że jak wyciągasz nóż w zaułku, to po to, żeby go suchego schować z powrotem do pochwy, tylko jak Słoneczniki są używane, to już konkretnie bojowo, bo właśnie ta legenda tej jednostki specjalnej i w ogóle legenda służb specjalnych Federacji Rosyjskiej polega na tym, że one jak już są używane, to robią to do końca. Putin próbował robić
pewne operacje służbami specjalnymi, ale mu to strasznie nie wyszło. Tutaj przypominam o pewnych zdarzeniach, na przykład z wybuchem amunicji w Bułgarii, czy wybuchem fabryki amunicyjnej w Czechach swego czasu. To było robione jednostkami GRU specjalnymi, ale natomiast robienie zamachów, które są dosyć skuteczne. Tutaj mówię o przywódcach czeczeńskich zabitych na Bliskim Wschodzie swego czasu, już po wojnie czeczeńskiej, gdzie byli po prostu ścigani i zabijani. To było robione jednostkami właśnie Seneżu. I tutaj ostatnie zabójstwo na przykład tego pilota. Właśnie chciałem wspomnieć, w Hiszpanii, to w garażu. To też mi wygląda na robotę z Seneżu, bo nie została tak spartaczona, jak mogłaby to zrobić zwykła służba rosyjska, FSB czy SWR, które też mają swoje służby, jednostki specjalne, ale skuteczność Seneżu jest potwierdzona, natomiast nieskuteczność pozostałych służb jest czasami bardziej wskazywana, tak? Więc czyli jak się szkolą takie właśnie słoneczniki, nazwijmy ich, bo rozumiem, że wybierani są najlepsi z najlepszych, że to jest jakaś absolutna elita, tak? Dlatego też liczebność tej służby nie przekracza ponad 800 osób, łącznie z całym zabezpieczeniem logistycznym i z jednostkami bojowymi. Jednostki bojowe w zasadzie mogą nie przekroczyć 300 osób. Mówimy o tego typu służbie, bardzo specyficznej i bardzo małej jak na możliwości Federacji Rosyjskiej, ale to też świadczy o tym, w jaki sposób jest ona dobierana i szkolona, więc i też używana, wytracenie jej w bezsensownych działaniach też jest bez sensu, bo straci swoją jakość i przestaną się długiego ramienia Kremla się bać, tak? Więc to też jest bardzo ważne, żeby tą legendę, która jednym słowem daje jakąś siłę oddziaływania, a z drugiej strony też maskuje swoje działania, jak mówiłem, pomówień, że Seneż, ja też używam tutaj Seneżu, ale tak naprawdę może ta służba się tak nie nazywać, zupełnie inaczej. W ten sposób ona funkcjonuje. Informacje o niej, jeśli są, to są bardzo tajne, nawet zdobyte przez zachodnie służby też nie są ujawniane, bo to by też troszeczkę świadczyło o tym, czy dużo o tym wiemy, czy mało wiemy. I to ma na przykład to, co jest bardzo ciekawe z Seneżem, że Seneż potrafi szybko się zamaskować swoje działanie, swoje funkcjonowanie, bo to jest 800 ludzi, mała służba, mała jednostka jak na taki duży moloch państwowy, więc potrafi zginąć, w tym całym systemie bardzo łatwo. Okej, powiedziałeś, że zachodnie służby, nawet jak coś więcej wiedzą, to nie mówią więcej szczegółów. Czy ty w tym momencie wiesz coś więcej, czego nie możesz powiedzieć? Możesz powiedzieć pomidor. Zawsze wiem coś więcej niż mogę powiedzieć, dlatego nie mówię tylko to, co jest bezpieczne albo co jest w oficjalnych przekazach medialnych, tylko pod względem mojej interpretacji staram się przekazać Państwu moje wnioski z tego, co inni opisują tą rzeczywistość, bo tak naprawdę ta rzeczywistość opisywana jest naprawdę różna. Sam wiesz, badając ekonomię, że to, co się czyta, nie zawsze znaczy, że to, co jest, tylko trzeba po prostu umieć wyciągać wnioski, interpretować pewne zdarzenia. Umiejętność tego zdobywa się poprzez swoją pracę i swój rozwój. Tak samo w dziedzinie tutaj tej służb specjalnych, działań jednostek specjalnych, bazuję tylko na tym, co jest dostępne, natomiast staram się to interpretować w taki sposób Państwu przekazać, żeby oddać jak najbardziej bliskie rzeczywistości te zjawisko, które tam zachodzi. Nikt nie mówi pomidor tak pięknie jak ty. Tak, rozwinięcie. Słuchaj, to okej, to jak wyglądają ich zadania, bo rozumiem, Putin podnosi telefon, dzwoni i co im może zlecić?
Słuchaj, oni utrzymują taki zespół bojowy, który jest w cudzysłowie bojowy, który jest bardzo taki w ciągu 24 godzin mogą się udać gdzie bądź. Mają przydzielone środki transportu lotniczego w jednym z pułków, który cały czas utrzymuje samoloty zdolne do przeniesienia ich w dowolne miejsce. Oprócz tego mają swoje jakby firmy lotnicze, z którymi współpracują, albo które są w zasadzie zrobione na ich potrzeby, cywilne, które też realizują zadania ich transportu, bo oni też tworzą pewnego rodzaju firmy albo przedsiębiorstwa, albo no mówię... Takie fasadowe, gdzie na przykład nie, w danym państwie trzeba mieć kilka mieszkań czy garaży, żeby funkcjonować i prowadzić operacje, to oni mają cały zespół, dlatego ta część bojowa do tej części, która zabezpiecza działanie, jest mniej więcej 2/3 zabezpiecza działanie, 1/3 realizuje, bo trzeba tam oprócz mieć całego procesu szkolenia analityków, wywiadowców, którzy informacje zbierają i analityków, którzy analizują te informacje, bo SENESZ nie posługuje się tylko i wyłącznie własnym rozpoznaniem, chociaż też i przede wszystkim, kiedy już wchodzi do działania, to na swoich zasadach, ale buduje świadomość, czerpiąc informacje ze wszystkich służb rosyjskich, bo do niego wszystko spływa. Jak spływa do Putina, to i spływa też do nich i oni na tej podstawie mają pełen obraz sytuacji, a jeżeli chcą sprawdzić coś organoleptycznie, to mają jeszcze swoje zasoby, żeby to realizować. Dlatego jest to taka służba dosyć specyficzna i specjalna. Wyobraź sobie, że tak jakby nasz GROM mógł zakładać firmy w swoim państwie lub za granicą, miał takie środki, mógł te firmy, no nie wiem, firmę lotniczą, która na przykład prowadzi jakąś tam działalność zwykłą, biznesową, ale przy okazji może realizować działalność specjalną na rzecz. Ma też swoje zasoby wywiadowcze, które może prowadzić wywiad w obszarach tego szczególnego zainteresowania. Jest w zasadzie takim małym, samowystarczalnym organizmem, ale mówię, 90% rzeczy wywiadowczych na pewno jest zgromadzonych w ramach całego państwa i analizowanych przez zespół analityków w samej tej jednostce specjalnej. Czy oni mogą weryfikować prawdziwość danych z innych sił, które spływają do Putina i wyłapywać, nie wiem, nieścisłości, kłamstwa, jakieś manipulacje i zgłaszać, że tu coś nie pasuje? Myślisz, że taką działalność kontrolną? Ale to nie jest ich główne zadanie. Na pewno to nie jest ich główne zadanie, bo oni są, wiesz, oni zbierają informacje o ogółu i nie są od weryfikacji, ale jak będą, wiesz, działali w danym obszarze, i okaże się, że były złe informacje wcześniej podawane, no to na pewno będą jakieś konsekwencje. Ale jako tym głównym zadaniem to nie jest ich, wiesz, jakiś audyt informacji realizowanych przez inne służby. No muszą te służby mieć świadomość, że to, co idzie do Putina, to wcześniej czy później zostanie przez niego zweryfikowane w taki czy inny sposób, czy przez SENESZ, czy przez inną służbę, bo wiesz, tych służb rosyjskich trochę jest. Więc tutaj takim ośrodkiem, gdzie zanim to dojdzie do Putina, jest to wyjaśnione, to jest to Centrum Operacji Specjalnych, Dowództwo Operacji Specjalnych. One podlega bezpośrednio pod sztab generalny, z tym, że tam dużo rzeczy może mieszać Putin. Też jest specjalna jednostka cybernetyczna w ogóle, która odpowiada za działanie cybernetyczne, też właśnie przy szefie sztabu. Ale każda ze służb też ma swoje siły cybernetyczne, ale może o siłach cybernetycznych Federacji Rosyjskiej to zrobimy oddzielny odcinek. Osobny, całkowicie, tak. Bo to jest zupełnie inna historia. Dajcie widzowie znać, czy chcecie, bo może nie chcecie, może was to nie interesuje, mnie tak, więc ja bym chciał, żebyście dali znać, że tak, więc jak najbardziej. A powiedz mi,
Bo powiedzieliśmy, że mogą mieć różne swoje punkty przyczółki w innych krajach, ale głównie działają w Rosji, czy są właśnie przygotowywani do pracy za granicą, czy w Polsce myślisz, że mają swoje przyczółki, swoje firmy, swoje mieszkania? Jeżeli nie możesz powiedzieć, to oczywiście też pomidor. No, mogę tylko zakładać, biorąc pod uwagę zadania, jakie są stawiane przed nimi, to muszą mieć te przyczółki wszędzie w obszarach, na pewno w byłych krajów WNP to na 100%, na pewno w krajach, które są najwyższym zagrożeniem dla Putina i tam, gdzie najwięcej jest oligarchów, bo też trzeba mieć możliwości na nich oddziaływania, więc te obszary na pewno są przez Senesz w jakiś sposób przyczółki porobione. Wiesz, no trudno wiesz, powiedzieć, że na pewno, bo gdybym to wiedział, to powinien to zgłosić naszym służbom kontrwywiadowczym. Na pewno nasze służby kontrwywiadowcze jakoś starają się działać tym, że wiesz, cały problem jest tym, że ciężko zdefiniować, czym i gdzie i co ten Senesz robi i pod kogo podlega, bo pamiętaj, że tych służb specjalnych Federacji Rosyjskiej jest trochę, jednostek specjalnych trochę. To nie jest tak, że możesz się sfokusować tylko na jedną. Może być tak, że uganiasz się za tą, a tak naprawdę uganiasz się za czymś innym. Więc no właśnie, bo jak to rozpoznać? Oni nie chodzą z plakietkami, cześć, jestem Wasia i należę do tego i tego. Bardzo często to są zwykli ludzie, których ciężko nawet tam się wydaje, że jednostka specjalna to są tacy, wiesz, mięśniacy, siłownicy, tacy, wiesz, tępi. To mogą być tacy ludzie jak ja, którzy a to są tacy, udają, że wiesz... Bardzo często babyface, tylko z morderczymi zapędami. No mówię, oczywiście tacy fizole są potrzebni w jednostkach specjalnych, rosyjskich i są wykorzystywani w tych specnazach tych niższej rangi, tych bojowych, gdzie muszą po prostu wykonać zadanie i bohatersko zginąć bardzo często. No to są ci operatorzy tej służby, jednostki służby specjalnej, tutaj mówimy o takim hybrydzie, no to są ludzie o przenikliwych możliwościach i umiejętnościach, specjalnie dobierani przez Dunina, który cały szereg takich rozwiązań innowacyjnych tam wprowadził, tworząc tą służbę, więc mówię, to nie jest Dunin, to jest chyba jeden z najbardziej inteligentnych rosyjskich prominentnych ludzi, którzy funkcjonują w ogóle w tym świadku. Zresztą Dunin był jednym z autorów spacyfikowania Prigozina, buntu Prigozina. Przecież on pojechał i przekonał Prigozina do tego, żeby zakończyć te całe zdarzenia. On pomógł Łukaszence w wyborach, kiedy były te zamieszki. On opracował cały plan wykorzystywania służb, żeby te zamieszki ograniczyć. On był autorem przejęcia Krymu i Donbasu, a bardziej Krymu, bo Donbas był troszeczkę inaczej wyszedł, Krymu w 2014 roku. Także to jest taka postać, gdzie w tych kluczowych miejscach w Rosji zawsze występuje, a później odchodzi na swoje stanowisko gubernatora obwodu tulskiego, bo to w Tule w tej chwili funkcjonuje jako gubernator. Czyli można powiedzieć, że te słoneczniki najprawdopodobniej w tych wszystkich rzeczach też maczały swoje palce? Ja czuję tam ich odcisk, taki wiesz, podskórnie. Nie mam takich dowodów, żeby tutaj Państwu wszystko opowiedzieć, bo to po prostu oszukiwał Was i siebie. Natomiast takie moja intuicja, biorąc pod uwagę moje jakby badania tej sprawy i wiedza, o której mogę i nie mogę powiedzieć, to mi się wydaje, że na pewno słoneczniki tam gdzieś sobie... Bo wróćmy chwilę do tego buntu Prigorzyna i tego rajdu na Moskwę. On w pewnym momencie po prostu się zatrzymał i mówi, a to już nie.
No właśnie, to tam musiały oddziaływać jakieś bardzo duże siły i to, co czujesz podskórnie, to rzeczywiście musiało... No słuchaj, no jak idziesz na negocjacje biznesowe, to musisz mieć coś, co przyciska partnera do gleby, musisz mieć jedną rzecz, która jest, ale też musisz mieć marchewkę, tak? która daje mu szansę wyjścia. Postawienie przed dylematem dobra i zła dla niego jest najlepszym rozwiązaniem negocjacyjnym i osiąganiem sukcesu. Więc tutaj Dunin poszedł, albo się ugadasz, albo będziesz biegał po polu ze słonecznikami. No i tak to wyszło. No. Okej. Czy wiadomo coś o dyscyplinowaniu oligarchów przez właśnie te słoneczniki? Czy mamy jakieś informacje, że no, część chciała się zbuntować, ale teraz jest wyjątkowo pokorna i nie wiadomo dlaczego? Biorąc pod uwagę modus operandi wykorzystania i morderstw oligarchów, to bardzo wskazuje na to, że to robili słoneczniki, czyli te wszystkie choroby oknowe, wylatywanie przez okno, jakieś zamachy, bo trzeba pamiętać, że słoneczniki też, czyli ten Senesz cały realizuje, potrafi eskalować morderstwo, żeby powiedzieć, że to że to Rosja zrobiła, ale nie wiadomo kto, ale Rosja na pewno. Ale też może to zrobić tak, że nie wiadomo, czy ktoś umarł na zawał serca, czy z wypadku, czy z innego zdarzenia losowego. Wypadanie przez okna miało mieć symbol właśnie takiego zastraszania i gdyby to były robione przez służby specjalne, no to pewnie pamiętaj, że szefowie tych służb też mają jakieś koniugacje z biznesmenami i oni gdzieś na pewno był przeciek, że coś takiego jest robione. A tutaj w tej małej służbie bezpośrednio przy Putinie, no o przecieki trudno, nawet ciężko ją zdefiniować, tą służbę, czy ona istnieje, czy nie istnieje, jest, mówię, często bardzo mylona jak na samym początku. Więc tutaj o przeciek w tym wąskim gronie jest bardzo ciężko i zbliżyć się do nich wywiadowczo, operacyjne, zebrać o nich informacje też jest bardzo ciężko. To słuchaj, teraz troszeczkę mi tą historią o negocjacjach Dugina z Prigorzynem zapaliła mi się pewna lampka. W tym momencie oligarchowie są w miarę pokorni i w miarę zgodni z Putinem, co na początku konfliktu, pamiętam, nie było takie oczywiste. Natomiast widzimy całą reorganizację ekonomii, gospodarki rosyjskiej w kierunku tego, żeby jak najbardziej scentralizować wszystkie biznesy w gronie tych oligarchów. Są propozycje, na przykład w tym momencie największy eksporter zboża dostał propozycję wykupu swojego biznesu, który jest warty ponad 80 miliardów rubli za 11 miliardów rubli. Nie zgodził się, to zablokowali mu wydawanie świadectw fitosanitarnych. Widzimy przejmowanie zagranicznych majątków i widzimy też, że lista najbogatszych Rosjan nie zmniejsza się, a wręcz ci z najbliższego kręgu radzą sobie coraz lepiej. Myślisz, że to jest właśnie też skonstruowane w ten sposób metoda kija i marchewki? Ci, którzy się buntowali, to polecieli przez okno, ci, którzy są w tym momencie, dostają tą marchewkę i że to jest przez te służby prowadzone? No wiesz, ja gdybym był na miejscu Putina i chciał coś takiego robić, to nie mając autonomicznego narzędzia skutecznego do realizacji takiej mokrej roboty w cudzysłowie, no to bym się do tego nie zabierał, bo samymi jednostkami i instytucjami z państwa, pamiętaj, że nad nimi też są jacyś ludzie, a tutaj sposób zarządzania i przypisania do Putina to jest kwestia podania jednej ręki i już to funkcjonuje. Natomiast z pozostałymi służbami, no to jest szef na tym służy, później jakiś dowódca, szef departamentu. Łatwiej o zdradę, łatwiej o wbicie noża w plecy. Tak. Łatwiej o przeciek, wiesz, słuchaj, to jak coś będą na mnie robić, to dasz mi znać, tak? To zdążę się, wiesz, zwinąć, nie? A ty dostaniesz ode mnie udziały w tej czy w tej
spółce twoja córka tam będzie pracować, nic nie musicie robić. Putin wszystko robi, żeby do czegoś nie doszło i takich manewrów wokół niego nie robiono, dlatego tak się długo utrzymuje przy władzy. Zwróć uwagę, że póki tak mniej więcej do 2010 roku, to Putin był jeszcze mocno zależny od tych struktur siłowych, układał się z nimi, robił relacje i tak dalej, ale już po stworzeniu Senerzu, już po funkcjonowaniu, po zdobyciu doświadczenia, no to po tym, co zrobił Dunin właśnie dla funkcjonowania tego wszystkiego, bo to on jest autorem tak naprawdę tego pomysłu, tej jednostki. Taka szara eminencja za Putinem. Tak, dlatego też Putin, nie chcąc, żeby Dunin wyrósł znając jego potencjał, a Dunin jest karnym sojusznikiem Putina, odszedł na stanowisko ze służb, a przeszedł przez wszystkie służby. Przez wszystkie służby Federacji Rosyjskiej albo był szefem, albo był zastępcą szefa, także wszystko... On wie, jak wszystko działa tak naprawdę. Jak wszystko działa, to nie jest tak, że on jest z jednego pnia. Nawet był szefem GRU swego czasu, czy zastępcą szefa, zastępcą. I na szczycie. Tak, więc on zna to wszystko, jak funkcjonuje, więc Putin powiedział, że jest niebezpieczny, no, ale go nie zabił, tylko weź sobie gubernatorstwo, Tuły, jeszcze jakieś tam miejscowości w okręgu obwodu gdzieś tam dalekiego i on karnie oczywiście tam poszedł, tak, a przy okazji jak trzeba coś działać i to jest ściągany, tak? Jest ściągany, wtedy tak. I pomóż, doradź w ten sposób. Tak. Więc tutaj jest w ten sposób działa. Więc odpowiadając już na koniec na te twoje proste pytania, jak się rozbudowałem z moją wypowiedzią jak zwykle, to no bez tego narzędzia, które co może karać skuteczniej, które nawet służby muszą się bać, bo może to być przeciwko nim obrócone, no to nie funkcjonowałby Putin. I Putin, mając coraz bardziej sprawne te narzędzie, sobie może pozwalać na coraz więcej w stosunku do oligarchów, ale też do swoich oponentów, nie oponentów, ale też swoich sojuszników w służbach specjalnych. To jest, bo też mogą się te miecze Senerzu na nich spaść, jeśli będzie taka sytuacja. Okej, natomiast powiedziałeś, że nie jest ich tak dużo, a ja mam pytanie, bo wracając do oligarchów, oni mają bardzo dużo pieniędzy. Mieliśmy informację, że mają sobie organizować własne armie, można powiedzieć, własne prywatne, nie wiem, grupy ochroniarskie. Czy one mają za zadanie chronić ich interesów, czy na przykład chronić ich przed tym Senerzem? Czy możliwe jest, żeby następowały kiedyś starcia, że oligarcha powie, a ja Putina to już mam gdzieś, mam tu 6000 ludzi, oni będą mnie chronić. Czy jest możliwa, wiesz, taka potyczka między tymi armiami oligarchów, a tymi słonecznikami czy Senerzem? Jest to bardzo mało prawdopodobne, tym bardziej, że ustawa, ja tu kiedyś napisałem taki post o armii bojarów rosyjskich, w zasadzie była stworzona po to, żeby uzupełnić braki w jednostkach specjalnych specjalistami potrzebnymi armii w wojnie z Ukrainą. I tam tworzono specjalne jednostki na bazie właśnie firm, o których ty mówisz, ale one są bezpośrednio podległe pod Złotowa, pod Rosgwardię. I to kolejna bardzo ważna osoba w otoczeniu Putina, bardzo, bardzo bliska, chociaż nie tak inteligentna jak Dunin, ale bardzo karnie wykonująca i w zasadzie nieprzekupna, dlatego Złotow też oczywiście jeden z ochroniarzy Putina i to ten bardziej fizyczny ochroniarz. Często w latach 90. czy tutaj w pierwszych dziesięcioleciu tego wieku bardzo często spotykany za plecami Putina jako jeden z jego ochroniarzy, a teraz generał, dowódca Rosgwardii.
I te wszystkie firmy rejestrują się i żołnierze, czy operatorzy tych prywatnych firm muszą być zarejestrowani właśnie w Rosgwardii. Rosgwardia trzyma pieczę nad procesem rekrutacji, znaczy takim procesem, sprawdza, tak? Ale też jeżeli ma jakąś broń czy coś, to też odpowiada za magazyny tej broni, także to jest wszystko pod kontrolą bardzo ścisłą, a tak naprawdę to jest zasób, który Putin chciał, żeby pieniędzmi tymi prywatnymi też sponsorować pewne zasoby, które są potrzebne armii. Między innymi korpus ochotniczy firmy Redut powstał właśnie z pieniędzy właśnie tych oligarchów i ten korpus szturmowy przecież bardzo ważną rolę odgrywa już w walkach w Ukrainie, szczególnie kiedy już grupy Wagnera nie ma. To właśnie Redut przejął te zadania. Okay. A jedna z brygad Reduta szturmowała Adijewkę, no, na przykład. To też tak dla wspomnienia tej sytuacji i odnosząc się do tych armii bojarów. Okej, czyli podsumowując, oligarcha się nie uchroni. Nie ma w tym momencie szans, jeżeli... No może się uchronić, uciec z częścią, pewnie małym procentem swojego majątku i być desydentem gdzieś na zachodzie, ale to też nie daje mu gwarancji, że przeżyje. Jeżeli będzie cicho i gdzieś tam sobie dożywał. Tak, na jachcie pływa, nie kontaktuje się, nie udziela wywiadów, nie zdradza sekretów, nie atakuje córki, czy tam... A jak się, między innymi też zwróć uwagę, ci, co zostali zwolnieni z więzienia, albo ten szef Łukoju po tylu latach, też przecież za mocno nie krytykuje Putina. Oczywiście są pewne wypowiedzi, ale bardzo, bardzo zrównoważone. Okej. Ja mam jeszcze takie pytanie bonusowe, bo myślę, że ten temat ładnie nam opowiedziałeś. Czy w tym momencie wojna w Ukrainie powoduje, że w Rosji te służby specjalne działają, ale przez to też się demaskują i Zachód, obserwując Rosję, może pobierać więcej informacji o działaniu tych służb? Wiesz, że one muszą się aktywować muszą tu, nie udają im się niektóre rzeczy, coś wycieka, czy w tym momencie zagraniczne wszystkie agencje mocno to monitorują i zbierają dane, bo w trakcie pokoju chyba one mniej działają niż w trakcie wojny, tak? Wiesz co, tutaj jest jedna kwestia. Służby inaczej działały przed pandemią, bo tak naprawdę pandemia strasznie zdewaluowała możliwości operacyjne, ale jeszcze nie aż tak mocno całym służbom, a tym bardziej rosyjskim. No i wojna, i sankcje, i to, że Rosjanie są już tak zwani elektryczni, wszędzie gdzie się coś pokazuje typowo rosyjskiego, to jest to, po prostu zapala się czerwona lampka służbom kontrwywiadowczym, to badają. Więc tu już trudniej jest realizować pewne czynniki i tu nie mówię, że dosłownie jest to powiązane z Rosjanami, bo to było za proste, ale gdzieś są nawet podejrzenia, że coś może stać za plecami. Wydaje się, że w firmy normalnej jakichś powiązań nie bezpośrednich, a pośrednich z Rosjanami, to już jest to jakiś... No właśnie, bo teraz na przykład omijanie sankcji, próbowanie importu równoległego, to są wszystko mechanizmy, które kiedyś może były niepostrzeżenie wykorzystywane przez służby, a w tym momencie... w tym momencie wszystko to jest elektryczne, badane i analizowane, co utrudnia wykorzystywanie tych zasobów w działaniach operacyjnych. I teraz bardzo ciężko służbom rosyjskim jest prowadzenie operacji, to znaczy, że niemożliwe. To znaczy mają możliwości, ale już nie tak duże, jak mieli to za czasów, kiedy Rosja mogła robić oficjalne biznesy, to te zasoby... Gdzie ambasadorzy w każdym kraju byli. Nawet firmy, oligarchowie, przecież oligarchowie, jak zgłosi się jakaś służba rosyjska o pomoc, to żaden nie odmówi. No teraz rozumiem dlaczego. No, więc tutaj nie ma takiej możliwości.
no jak mówiłem Ci o tworzeniu firm jeszcze, przecież to było ułatwione. Na pewno sobie zasoby przygotowali na tak zwane ciężkie czasy i one są pewnie wykorzystywane i one trudniej będą identyfikowane. Zasoby w sensie, nie wiem, walizki pieniędzy, skarbce firmy, wiesz, jakieś instytucje, obiekty, które mogą być wykorzystywane, no wszystko co, wiesz, środki łączności, no wszystko co może być przydatne w realizacji i kontrolowania jakichś działań operacyjnych, specjalnych czy wywiadowczych na danym terenie. I to się Rosjanom bardzo mocno skróciło, to zresztą tak samo bardzo ciężko jest działać zachodnim służbom na terenie rosyjskim, którym jest o wiele trudniejszym do działań niż Rosjanie by musieli działać u nas, bo my jesteśmy państwem demokratycznym i mamy pewne zasady. Kontrwywiad, żeby kogoś oskarżyć, musi zebrać odpowiednią ilość dowodów procesowych i przedstawić to sądowi. Natomiast Rosjanie nie mają z tym problemu w walce z zachodnimi agencjami czy tam służbami wywiadowczymi, więc tutaj powiedzmy my musimy się bardziej wysilić i mamy większe umiejętności intelektualne, żeby przezwyciężyć to środowisko kontrwywiadowcze rosyjskie niż Rosjanie nasze, tak? Mają tutaj troszeczkę ułatwione zadanie, tak z mojego punktu widzenia, jakbym musiał realizować po drugiej stronie jakieś działania, więc Rosjanie mają utrudnienia o wiele większe niż mieli, przyzwyczaili się do łatwego, teraz im jest coraz trudniej. Prigorzyn miał dużo swoich zasobów firm i pieniędzy ulokowanych na zachodzie, między innymi dlatego musiał zginąć, bo służby specjalne były zachłanne o te zasoby, bo im się skończyły, więc to też jest jeden z wątków bardzo ciekawych. Trzeba przypomnieć, że Prigorzyn organizował działania specjalnych farm trolli wpływających na Bretix, na wybory w Stanach Zjednoczonych. Na to trzeba było mieć know-how działań specjalnych i też pieniędzy i umiejętności. Prigorzyn to miał i umiał też ściągać ludzi z takimi umiejętnościami pod swoje skrzydła. Właśnie, bo tu jest ważny ten element, że to nie on zakładał tą farmę trolli, tylko miał człowieka i ten człowiek wciąż żyje i on pewnie jest wykorzystywany, tak? Tak, no po prostu po śmierci Warlorda, no to musiał ktoś inny przejąć te wszystkie zasoby. Grupa Wagnera to jest tylko wierzchołek góry lodowej tego potencjału, który Prigorzyn budował przez lata dla Putina, wykorzystując swoje umiejętności biznesowe i pomysł na to, jak to trzeba robić. Okej, myślę, że idealny to jest punkt, żeby zakończyć dzisiejsze spotkanie. Ja Ci dziękuję serdecznie. Słuchajcie, drodzy widzowie, jeżeli chcecie więcej takich wywiadów, oczywiście napiszcie w komentarzach. Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, zaznaczcie przycisk subskrypcja i dzwoneczek, aby móc korzystać z wiedzy naszych gości, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach. Nie to, co ja. Ja wam życzę już miłego popołudnia i do zobaczenia jutro rano. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.